Dzień dobry, witam na kanale Red My Lips Art i zapraszam Was na puste pudełka, czyli denko pielęgnacyjne. Puste pudełka. W ostatnim denku mówiłam Wam, że poprzednie było chyba 4 miesiące wcześniej, a tutaj po 1,5 miesiąca mamy kolejne, także udało mi się uzbierać trochę szybciej pewną pulę kosmetyków, ale też miałam sporo pootwieranych i tak się zmobilizowałam, żeby po prostu troszeczkę uszczuplić swoje zapasy, bo ja kosmetyki do pielęgnacji zazwyczaj otwieram wtedy, kiedy już skończę z tej samej kategorii jakiś tam kosmetyk, także lecimy. Zaczynamy od pasty do czyszczenia i to nie do czyszczenia twarzy czy ciała, tylko do sprzątania. Pomyślałam, aby czasami też wspomnieć o jakichś takich fajnych rzeczach do sprzątania właśnie. Balia, pasta do czyszczenia o zapachu bergamotki. To jest tak świetna rzecz, to jest tak cudowna. Nie wyobrażam sobie sprzątać swojego zlewu w kuchni, swojej wanny, swojej łazienki bez tej pasty. To jest cudowne, przepięknie, cytrusowo, kwaskowo pachnie, bardzo intensywnie. I ma jeszcze dodatkowo fajny, naturalny skład, który nie szkodzi środowisku, nie szkodzi nam. Bardzo Wam polecam tą pastę do czyszczenia, bo starcza na bardzo długo i jest po prostu genialna. I zużyłam właśnie pierwsze opakowanie tabletek do czyszczenia z Bali. To przychodzi w takiej formie, bardzo ekologiczny kartonik i szklana fiolka. I tu mamy takie tabletki, które wrzucamy do wody i po prostu w butelce z atomizerem sobie korzystamy z tego. I jest to super ekologiczna opcja, która też bardzo ładnie pachnie, bardzo dobrze czyści. Oczywiście wiecie, kurze można sprzątać samą wodą, ale jak mam taki spray, to mogę sprzątnąć sobie i kurzyki, i mogę sobie sprzątnąć kuchnię, i jak są jakieś takie plamki po jedzeniu, coś zaschniętego, jakieś tak, wiecie, różne rzeczy, po prostu sprzątam cały dom tym. I nagrywałam pierwsze petardziątka, to Wam polecałam i zobaczcie, że dopiero teraz zużyłam pierwsze opakowanie, a jeszcze mam praktycznie cały płyn do wykorzystania, więc bardzo oszczędne, bardzo się opłaca cenowo i mega, mega ekologiczne, przyjazne dla środowiska, więc polecanko. Tyle z produktów chemicznych, chemii domowej. Przechodzimy do pielęgnacji. Zużyłam, słuchajcie, zapach Made in Lab numer 21, taka perfumetka. Bardzo ładny, taki mandarynkowo-brzoskwiniowy, bardzo świeży zapach. Ja tą perfumetkę nosiłam zawsze w plecaku i korzystałam z niej, kiedy potrzebowałam się troszeczkę odświeżyć, albo najczęściej używałam po treningu, tak po prostu, żeby jakoś tak, wiecie, w miarę dobrze się czuć sama ze sobą, zanim dojadę do domu i się wykąpię. Także zużyłam tą perfumetkę. Myślę, że do tego zapachu sobie kiedyś wrócę, bo jest bardzo przyjemny, fajny, świeży na co dzień. Zużyłam również Garnier ekspresowy demakijaż oczu 2 w 1, czyli taki płyn dwufazowy do demakijażu oczu. Jest bardzo dobry, bardzo skuteczny, bardzo łatwo i bezproblemowo usuwa wszelki makijaż ciężki do zmycia, rozpuszcza niemalże wszystko. Ja zazwyczaj w swojej codziennej pielęgnacji używam raczej olejków do demakijażu, ale czasami w pracy potrzebuję czegoś takiego i to było bardzo dobre. Zużyłam też mydełko Protex, używam go do mycia pędzli. Bardzo dobrze się sprawdził, bardzo dobrze myję pędzle. Jest to dobre mydło, które pachnie jak mydło. Jest ok. Mam tutaj również nawilżający krem z ektoiną, bardzo przyjemny kosmetyk, leciutki w konsystencji, super nawilżający, byłam z niego bardzo zadowolona i używałam go latem i latem był super, bo to jest ta ultra lekka konsystencja, więc bardzo przyjemna, taka niezbyt obciążająca, niezbyt obklejająca, więc dla tłustych cer, które potrzebują nawilżenia, ale właśnie w okresie gdzieś tam letnim wszystko jest dla nich zbyt obklejające, to ten krem był bardzo dobry. Testuję sobie od pewnego czasu również tą nową pielęgnację do włosów z Basic Lab i zużyłam tutaj na początku codzienny szampon nawilżający, bardzo przyjemny, łagodny szampon, który dobrze oczyszczał, ale też nawilżał i włosy, i skórę głowy. Włosy były po nim takie mięciutkie, takie błogie, bardzo, bardzo przyjemne. Fajnie do codziennego stosowania, szczególnie z nawilżającą odżywką lubiłam tą kombinację i zużyłam również ten delikatny szampon prebiotyczny, który dla mnie, dla moich włosów i mojej skóry głowy jest hitem, bo bardzo moja skóra głowy lubi takie łagodne szampony, delikatne i ten się sprawdził super. Mi włosy się przetłuszczają, ale mimo to spokojnie radził sobie z oczyszczeniem ich z nadmiaru sebum. Wystarczyło, że po prostu nałożyłam, wiecie, no nie wiem, jedną pompkę więcej, że jak miałam takie faktycznie już przetłuszczone włosy. Wszystko bardzo ładnie oczyszczał, ale skóra głowy nie była sucha, nie była zbyt taka jakby ściągnięta
spuchnięta, podrażniona, drapiąca, swędząca. Drapiąca, jak może być drapiąca? Swędząca. I świetnie mi się ten szampon sprawdzał, wręcz złagodził mi trochę skórę głowy, kiedy miałam takie momenty, że jakoś mnie mocniej swędziała, czy miałam jakąś podrażnioną. Nie pojawiały się po nim żadne jakieś takie krosteczki na skórze głowy, więc super. Dla mnie rewelacja, a w połączeniu właśnie z nawilżającą odżywką, którą jeszcze używam, miałam po prostu włosy jak z salonu piękności, w sensie z salonu fryzjerskiego. Fantastyczny szampon dla mnie. Mój ulubieniec spośród tych, które testowałam z Basic Lab. Został mi jeszcze oczyszczający, ale o nim opowiem Wam, jak go zużyję. Słuchajcie, świetny krem do wszystkiego. Mixa Body Jars Ceramide Protect. Krem, który jest nawilżający, łagodzący, odbudowujący. Można nim smarować dłonie, stopy, ciało, nawet twarz. I mi się również zdarzało czasami nakładać na twarz, ale w szczególności używałam na ciało i na dłonie. Bardzo fajny krem o lekkiej konsystencji, ale takiej treściwej, że czuć, że to nie jest tylko takie, wiecie, smarowanie jak wodą, tylko że faktycznie coś w tej skórze się dzieje. Mi bardzo dobrze nawilżał skórę, ale też łagodził ewentualne swędzenie. Ja czasami jak się kąpię w jakichś takich, wiecie, bąbelkach, jakichś takich pieniących się kosmetykach, no to ta skóra jest taka troszkę podrażniona, taka drapiąca, znowu chciałam powiedzieć, swędząca i podrażniona, i ten krem przynosił mi fajne ukojenie. Był też fajnym kosmetykiem, kiedy wybieraliśmy się na jakiś wyjazd z mężem i nie chcieliśmy brać za dużo ze sobą, to braliśmy tylko do mniejszego słoiczka ten krem i był do wszystkiego. Mąż też wziął go troszeczkę na urlop, także bardzo fajna rzecz, jeśli potrzebujecie dla całej rodziny w dużej ilości kremu, który dobrze nawilża, łagodzi. Bardzo, bardzo fajny. Zużyłam również taki peeling do skóry głowy z Banger Head. To jest ta seria Strong and Calm. Używałam również odżywki do skóry głowy i do włosów z tej serii i używam jeszcze serum do skóry głowy. I powiem Wam tak, ja jakoś nie czuję potrzeby używania peelingów. Kiedyś używałam peelingu jakiejś takiej popularnej marki, nie pamiętam, czy to było Only Bio, jakiś taki popularny peeling. Wydaje mi się, że to Only Bio. I ja po nim miałam strasznie swędzoną skórę głowy. Wychodziły mi krostki. On był dla mnie za mocny chyba, bo moja skóra głowy potrzebuje złagodzenia, nawilżenia i wiecie, niezbyt mocnego traktowania, a tamten nawet jak nałożyłam na chwilkę, to wyskakiwały mi jakieś takie krostki, ta skóra była taka podrażniona. Po tym nie miałam czegoś takiego, faktycznie czułam takie fajne, taką czystość na tej skórze głowy. Było to przyjemne oczyszczenie, ale nie miałam tego uczucia takiego mocnego ściągnięcia i właśnie swędzenia jakichś krosteczek czy czegoś takiego, więc pod tym kątem był spoko. Ja nie potrzebuję używać takiego czegoś, ale no jak Wy potrzebujecie, to uważam, że jest to fajna opcja, bo właśnie nie podrażnia za bardzo skalpu. Zużyłam żel do higieny intymnej z sielanki o zapachu malinowym bodajże, z prebiotykami. Powiem Wam, że on jest bardzo wodnisty. Bardzo, bardzo ładnie pachnie, ale czy ja potrzebuję w okolicy intymnej jakiegoś zapachu? Wręcz wolałam, żeby nie był perfumowany. I ogólnie on był ok, był delikatny, bardzo delikatnie się pienił, ale był bardzo wodnisty, więc co z tego, że on kosztuje naprawdę śmieszne pieniądze, bo ja go chyba kupiłam za jakieś 7 czy 8 zł, a można go nawet na jakiejś promocji jeszcze taniej wyhaczyć. Jak po prostu, wiecie, nalewałam na rękę i wylewało mi się z tej ręki i wiecie, nie pieniło się jakoś tam specjalnie. Nie żeby musiało, ale po prostu czułam podczas aplikacji, że nie ma dużo tego żelu jakby, że on gdzieś znika, jak jest po prostu wilgotne ciało. Więc wiecie, nie jest zły, ale nie wiem, czy opłaca się kupować taki tani, skoro można kupić droższy i używać mniej, i żeby on się lepiej pienił, i wydaje mi się, że jest nawet bardziej wydajny, kiedy ten żel jest troszkę bardziej gęsty. Sama nie wiem, powiem Wam, był ok, ale nie było jakiegoś szału. No i właśnie ja nie wiem, czy ja bym chciała używać czegoś perfumowanego w okolicy. Tak wrażliwe. Zużyłam też sobie wygładzający żel myjący do ciała z Basic Lab. To jest taki żel na jakieś niedoskonałości na ciele, jeżeli mam jakieś krosteczki na plecach, na dekolcie, na ramionach, na pupie, to podczas mycia używając go
troszkę się ten problem redukuje i ja faktycznie widziałam. Kiedy gdzieś tam mnie wysypywało czasami, gdzieś na plecach, na ramionach, na dekolcie, na udach i kilka dni się nim pomyłam, to faktycznie widziałam, że te problemy znikają. Więc fajny kosmetyk, jeżeli macie jakieś problemy na ciele, a też, nie wiem, nie macie ochoty, siły, energii się tam smarować nie wiadomo czym, to naprawdę działa. Więc jest bardzo, bardzo fajnym kosmetykiem. No i zostały nam jeszcze 3 rzeczy, słuchajcie. Mydełko już kończę, bo podzieliłam się też z mamą. Mówiłam Wam o tym mydełku, bardzo fajne mydło z Balea Med, pH 5,5, czyli to w zasadzie nie jest mydło, tylko syndet, kosmetyk, który nie zaburza naszego pH, więc jeżeli lubicie używać mydła, bo są bardziej ekologiczne, przyjazne środowisku, no bo to jest jedyny śmieć, tak? Ale wkurza Was takie tępe uczucie na ciele i ten taki osad, który zostawia mydło, to Teo nie zostawia tego osadu. Ładnie pachnie takim mydełkiem, kremikiem. Dla mnie jest to coś pomiędzy kremem Nivea a mydełkiem właśnie. Przyjemny taki delikatny zapach. Bardzo dobrze myje, jest bardzo przyjemne podczas zmywania, bo czuć jakbyśmy zmywali żel pod prysznic, a nie mydło, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Maseczka oczyszczająca, złuszczająca z Glam Shopu, bardzo fajny kosmetyk, ładnie pachnie, taki ma zapach taki kwaskowy, ananasowy jakiś. Coś takiego, tak mi się kojarzy. Fajna maseczka, szczególnie dla cer tłustych, bo jest taka właśnie delikatnie złuszczająca. Działa jak peeling enzymatyczny trochę. Myślę, że przy skórach bardzo wrażliwych, takich podrażnionych, może być troszeczkę za jakby mocna, albo wtedy wystarczy nałożyć tylko na chwilkę, ale dla cer dojrzałych, normalnych, mieszanych, tłustych, jak najbardziej polecanko. Bardzo przyjemna maseczka, warto sobie spróbować. I na koniec wspaniały kosmetyk, jakim jest olejek do demakijażu z Hagi. Opowiadałam Wam już o tym olejku i udało mi się już go całkowicie zużyć. Bardzo dobry olejek, bardzo skuteczny, w szklanym opakowaniu, więc trochę bardziej przyjazny dla środowiska, naturalny skład. Czy on ma jakiś zapach? Ma delikatny, bardzo przyjemny zapach. Ten olejek nie jest ani za gęsty, ani za rzadki, więc fajnie się rozprowadza w dłoniach, fajnie się rozprowadza na twarzy, zmywa absolutnie wszystko i co jest w nim cudowne, to to, że on się emulguje z wodą, tak w 80%, więc nie jest tak, że nam zostaje jakaś taka tłusta, nieprzyjemna warstwa na twarzy. Uwielbiam, jak właśnie te olejki do makijażu się jednak troszkę emulgują i ten ma jakby wszystko, czego ja potrzebuję w olejku, więc na pewno sobie w przyszłości do niego wrócę. Teraz mam parę rzeczy do zużywania, ale jest to na pewno hit, po który chętnie sięgnę w przyszłości. Policzmy sobie, ile tym razem zużyłam kosmetyków. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, no i jakby tych to nie liczę, więc 13 kosmetyków do pielęgnacji. U mnie właśnie takich kilkanaście, to jest taki standard, więc widzicie, tym razem poszło mi uzbieranie tego koszyczka trochę szybciej. Jak lubicie denka i puste pudełka, to zostawcie mi kciuka do góry. Jeżeli macie któryś z tych kosmetyków i macie może jakieś odmienne zdanie na jego temat, albo właśnie również zachwycające, to napiszcie koniecznie w komentarzu i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Buziaki, pa pa!